Cyfryzacja to dziś przymus, jak KSeF, ale też ogromne usprawnienie w działaniu każdej firmy. Ale co z tego, skoro wydajecie setki tysięcy na system, a wasi ludzie na magazynie i tak po cichu wracają do starego Excela? Tracicie nerwy, czas i grube pieniądze. Poznaj, porównaj, wybierz. To zasada kongresu RP. Dziś na ringu sprawdzimy, który z dwóch potężnych systemów rozwiąże ten problem. Zaczynamy! Na tego tematu gdzieś tam Więc tak, zasady są proste. Mamy dwie trybuny, biała i czarna. Teraz pytanie. Orzeł czy reszka? Reszka. Reszka. Orzeł, dobra. To rzucamy monetą. Dobra, uwaga. Orzeł. Biała. Tak, biała i trybuna czarna. Witam wszystkich w ERP Ringu, jedynej niezależnej formule związanej z systemami ERP. Poznaj, porównaj, wybierz. To jest nasze hasło. Spotykamy się dzisiaj z dwoma firmami. Mam tutaj przed sobą dwie bardzo liczące się marki na rynku polskim. Po kolei. W białej trybunie mamy Piotra Śledzia, który reprezentuje firmę IT Integro, system Microsoft Dynamics 365 Business Central. W drugiej trybunie czarnej, mamy Tatka Jerzaka z firmy Gekos, który reprezentuje system Comarch ERP XL. Mamy tutaj jeszcze gościa specjalnego, Dawida Cegłę z firmy A+W Software, który pracuje na stanowisku kierowniczym w dziale systemów ERP. Spotykamy się tutaj, żeby skonfrontować ze sobą dwa czołowe systemy ERP i zaczynamy od razu na twardo. Runda pierwsza. Mamy do rozwiązania case study. Panowie, jesteście gotowi? Tak, przekonajmy się. Więc tak, przedstawiam Wam tło sytuacyjne, z którym będziecie się mierzyć. Jest to klient, dystrybutor opakowań, który zatrudnia 95 pracowników. Firma ma około 100 milionów obrotów. Problem. Utopili 300 tysięcy złotych w systemie, którego nikt po wdrożeniu nie używa i pracownicy w rezultacie wrócili do tabelek w Excelu. Szef boi się kolejnej wtopy. Pytanie do rozwiązania. Jak sprawicie, że pracownicy polubią system, a prezes zobaczy zwrot z pieniędzy? Zaczyna trybuna biała. Piotrze, oddaję Ci Dobrze. głos. Po pierwsze, wszystkie wdrożenia składają się z trzech kluczowych składników, czyli system, użytkownik i partner wdrażający. Użytkownik, czyli organizacja po drugiej stronie, klient. I oczywiście czwartym elementem, który decyduje o sukcesie lub porażce, to metodyka wdrożenia. Jeżeli mam nawet najlepszy produkt, to słabe wdrożenie może go położyć. To jest też oczywiste. Tutaj w naszej metodyce staramy się, aby klient zapoznał produkt nie tylko na prezentacjach, ale robimy szkolenia przed analizą, żeby klient zrozumiał szczegóły i filozofię systemu. Po drugie, w trakcie wdrożenia, na etapie już budowy i przygotowania do wdrożenia, robimy kolejne szkolenia zaawansowane, a także robimy tak zwane testy akceptacyjne użytkowników, czyli każdy użytkownik, kluczowy proces musi potwierdzić, czy on działa, czy on nie działa. W ten sposób podejmujemy dopiero na końcu, po tych testach, decyzję, czy system jest gotowy do uruchomienia, czy nie. Oczywiście gdzieś w tle, w trakcie, krytyczny jest import danych historycznych, tak, uprawnienia, wydzielenie poszczególnych procesów dla poszczególnych użytkowników itd., itd. Generalnie to wspólnie z klientem, z jego zespołem podejmujemy decyzję go, nie go. I to jest kluczowe. Także moim zdaniem sytuacja, w której ktoś wydał pieniądze i wszyscy na końcu powiedzieli, że nie chcą używać, jest niedopuszczalna i w naszej metodyce do tego absolutnie nie dojdzie. Super. Mam nadzieję, że w trakcie wdrożenia klienci pokochają nasz system, bo jest tego warty. Ok, przechodzimy teraz do trybuny czarnej. Także jeszcze raz zadam pytanie. Jak sprawić, że pracownicy polubią system, a prezes zobaczy zwrot z inwestycji i wydanych pieniędzy? Znaczy tak, po pierwsze w sytuacji, w której system nie został, może inaczej, został uruchomiony, ale nie jest wykorzystywany, w takich sytuacjach dowiadujemy się, co było przyczyną, albo staramy się dowiedzieć, co było przyczyną, bo tak naprawdę, jeżeli działał system, a i tak użytkownicy przeszli na Excela, to z jakiegoś powodu.
W naszej metodyce staramy się też oczywiście tutaj, tak jak przedmówca wspomniał, wykorzystujemy również metodykę wdrożeniową i staramy się pokazać, czym jest wdrożenie systemu i na czym polega zmiana. Dlatego, że wdrożenie systemu to jest jednak jakaś zmiana w firmie i to nie mała. Wytrącenie trochę niektórych osób z tej strefy komfortu, którą znają. W związku z tym siłą rzeczy na początku użytkownicy systemu nie lubią, no bo muszą się uczyć, muszą go testować, muszą poznać nowe funkcjonalności, których wcześniej, powiedzmy, które wcześniej znali bardzo dobrze w tych rozwiązaniach, z których korzystali, no powiedzmy, wcześniej chociażby w tych naszych tabelkach Excela, czy w innych rozwiązaniach. No i bardzo często właśnie dochodzi do nieudanych wdrożeń z powodu, bym to nazwał, niezarządzania zmianą. Nawet nie złego zarządzania zmianą, tylko w ogóle nie zarządzania zmianą w organizacji. Dlatego ta kwestia jest bardzo ważna. Takim elementem, który my staramy się stosować, to wprowadzać funkcjonalności w tak zwanym standardzie w zakresie, który wystarcza firmie, tak aby nie było dużej zmiany, aby ta zmiana była łatwo przyswajalna, w miarę możliwości oczywiście. I dopiero w momencie, kiedy użytkownicy zapoznają się z systemem, trochę go zrozumieją, wiedzą, na czym polega działanie na tym systemie, Czas. dopiero wtedy... Bardzo dziękuję, Tadek, za odpowiedź. Teraz przechodzimy do rundy drugiej. I teraz, no oczywiście, odpowiedzi są tylko namiastką tego, czego można się dowiedzieć rozmawiając z ekspertem, a wiadomo, z ekspertem trzeba rozmawiać nieco dłużej niż przez 2 minuty, żeby można było dogłębnie porozmawiać o swoim problemie. No i oczywiście tutaj zaprosiłem eksperta, który, że tak powiem, jest do dyspozycji również Waszej, jest po Waszej stronie, czyli po stronie rynku klientów. Mam tutaj, Dawid, do Ciebie taką prośbę. W jaki sposób mógłbyś zadać pytanie do naszych gości, tak żebyś mógł nieco bardziej dowiedzieć się od nich w jaki sposób mogliby pomóc klientom, jeśli chodzi o wdrożenia systemu ERP. Jakie pytanie do nich przygotowałeś? Przypominam jeszcze zasady. Tutaj każdy ma 2 minuty na odpowiedź plus 30 sekund na ripostę w drugiej turze. Także teraz, Dawid, oddaję Ci głos. Masz jedno pytanie do obu gości i później panowie mają po 30 sekund na ripostę. Dziękuję, Karol, przede wszystkim w ogóle za zaproszenie na ten pierwszy inauguracyjny ERP-ring. Moje pytanie do szanownych tutaj gości i ekspertów. Myślę, że każdy z nas, bo jesteśmy w tej samej branży, myślę, że każdy z nas ma delikatny uśmiech na twarzy, gdy widzi, że przychodzi klient albo potencjalny klient z jasną wizją sukcesu wdrożenia, z mapowanymi procesami, z dobrze przygotowaną pracą jeszcze przed samym wdrożeniem. Ale wiemy też z praktyki, z realiów, że to nie jest taka, nie wydarza się to za często, jest to niestety bardziej rzadka sytuacja. I teraz moje pytanie jest następujące. Jak radzicie sobie podczas analizy przedwdrożeniowej, gdy jest zadanie tak naprawdę odkryć klienta, odkryć firmę, to jak one funkcjonują, to jakie mają procesy, jak ta analiza u Was przebiega i też taka ważna rzecz, gdzie jest ta granica analizy, bo analizować można bardzo długo, a wiadomo, że jest to również czas i pieniądz. Po pierwsze, oczywiście tak jak tutaj zostało wspomniane, można analizować bardzo długo jakby procesy u klienta. My staramy się to robić w ten sposób, że znając rozwiązanie, które oferujemy, znając system ERP XL Comarchu, wiemy, na co zwrócić uwagę i jakie istotne są pytania na początku. I w tym zakresie mamy przygotowane pewnego rodzaju szablony, rozwiązania, które pozwalają nam zebrać informacje, które są konieczne, aby w ogóle móc mówić o wdrożeniu systemu. I tutaj staramy się, aby klient nam na te pytania odpowiedział. Oczywiście mogą pojawić się jakieś niuanse i sytuacje, które wykraczają poza pewien standard, pomimo że zakres systemu obejmuje bardzo wiele procesów i powiedział większość obszarów. Natomiast
u części klientów, czy właściwie u każdego klienta są specyficzne procesy, specyficzne rozwiązania, które trzeba zweryfikować. Myślę, że tutaj dużą rolę gra nasze doświadczenie, bym powiedział też, no, nie ma co ukrywać, sparzenie się na niektórych sytuacjach i jakby niedokładne zweryfikowanie potrzeb. I to nam dawało za każdym razem jakby lekcje i zbudowało to właśnie doświadczenie, żeby uzyskiwać od klienta informacje jak najbardziej dogłębne, oczywiście do poziomu, który wystarcza na etapie analizy. Na etapie wdrożenia mamy jeszcze wiele tak zwanych właśnie spotkań roboczych, w których następują jeszcze ewentualne korekty i zmiany założeń, które wcześniej zostały określone. I to przy wdrożeniach tych już od wielu lat daje nam po prostu dobry efekt. Natomiast tak jak mówię, to wynika też z doświadczenia i nie ukrywajmy z pewnych też czasem trudnych doświadczeń. Dziękuję. Okej, bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. I teraz to samo pytanie, jak możesz powtórzyć, Dawid, taką kwintesencję, żeby też Jasne. widzowie mogli porównać odpowiedź. Proszę zadaj Piotrowi. Czyli w jaki sposób radzicie sobie z analizą przedwdrożeniową w sytuacji, gdy jest konieczność odkrycia de facto, jak funkcjonuje firma, bądź wasz nowy klient, gdzie brakuje tych zmapowanych procesów i takiej informacji na temat, jak ta firma funkcjonuje? Tak, generalnie staramy się dobrać po drugiej stronie, po stronie klienta, kompetentny zespół użytkowników kluczowych, którzy są odpowiedzialni za poszczególne kluczowe obszary firmy, czyli finanse, logistyka, produkcja, usługi, w zależności od firmy. I z tymi ludźmi rozmawiamy na temat tych procesów, staramy się je wszystkie spisać i w trakcie tworzenia ich wymagań, czy werbalizowania ich wymagań oceniamy, czy dane wymaganie jest w stanie być obsłużone przez standard systemu, bo Microsoft dostarcza w Business Central bardzo szeroką funkcjonalność, czy to wymaganie wymaga po prostu modyfikacji. W związku z tym w wyniku analizy mamy spisane wszystkie procesy i mam oznaczone te, które wymagają modyfikacji. I w trakcie budowy systemu do uruchomienia te modyfikacje są realizowane, a w trakcie testów są odbierane. W związku z tym, gdyby jest przez tą elastyczność systemu, jest szeroka możliwość dopasowania systemu do potrzeb konkretnych użytkowników i absolutnie wszystkich procesów, które są potrzebne na uruchomienie. Oczywiście potem czasami w drugiej fazie robimy kolejne wymagania, a potem system żyje swoim życiem, ale generalnie analiza jest bardzo, bardzo istotna, stąd często klienci się trochę boczą, że taka droga, albo taka czasochłonna, ale ona jest kluczowa dla sukcesu całego projektu. Super, dziękujemy bardzo za wszystkie odpowiedzi. Teraz przychodzimy do części drugiej, czyli riposty, rundy drugiej. Tadek, czy chciałbyś coś tutaj jeszcze uzupełnić, dodać? Masz na to 30 sekund. Może nie będzie to taka riposta, czy cięta riposta. Natomiast jeżeli chodzi właśnie tutaj o kolegę przedmówcę, kluczowi użytkownicy są bardzo ważni właśnie w procesie wdrożenia. To, co jeszcze u nas jest stosowane w kontekście właśnie tego, żeby system lepiej poznać, ale też żeby poznać te wymagania i nie zgubić się w którymś miejscu, z tym, co jest potrzebne tak naprawdę, wykonywane są spotkania robocze i takie nawet nie testy cząstkowe, ile prace już na konkretnych elementach i funkcjonalnościach systemu, zanim wejdziemy w prawdziwe produkcyjne uruchomienie. Niestety, muszę z bólem tutaj zapauzować, ale tylko 30 sekund. I to samo, Piotrze, czy chciałbyś coś tutaj dodać od siebie? Okej. 30 sekund. Generalnie rzadko się zdarza, że klient po analizie wycofuje się z projektu, ale to jest możliwe. Także, szanowni klienci, nie bójcie się robić analiz, nie bójcie się zakwestionować tych analiz i po prostu bądźcie odpowiedzialni za te decyzje, które podejmujecie i bądźcie dość krytyczni do wyniku tej analizy, ale to wymaga po prostu zaangażowania i pracy. Okej. Bardzo, bardzo dziękujemy za odpowiedź. Także kończymy rundę drugą i przechodzimy do, myślę, najciekawszej rundy trzeciej, którą są czarne koperty. Także pokaż, Dawid, mamy tutaj przed sobą 3 czarne koperty, w których są pytania od Was. W każdej z tych kopert, jeszcze raz może proszę pokaż, żebyśmy zbudowali jeszcze większe napięcie. Mamy 3 prawdziwe pytania od rynku. Dawid, masz dosyć ciężkie zadanie polegające na tym, żeby wylosować jedną z 3 kopert, otworzyć i przeczytać pytanie, a nasi zawodnicy mają 60 sekund na
odpowiedź bez ripost. Wejdźmy od środka. Okej, no ręce widzę trochę drżą. To jest duża odpowiedzialność, to są pytania z rynku. Tak. Oto pytanie. Co dla Was, jako dostawców, oznacza wdrożony system? Czy to moment, w którym program po prostu działa i nie wywala błędów na serwerze, czy moment, w którym biznes klienta faktycznie zaczyna na nim zarabiać? Czas start. Teraz trybuna biała. 60 sekund na odpowiedź. Tak, uruchomiony system to system, który pozwala przeżyć firmie i obsłużyć kluczowe procesy biznesowe. W pierwszej fazie mówimy tu o uruchomieniu Go i 2-3 miesięcznym okresie hypercare, czyli wzmożonego wsparcia, a konsumpcja tego i rozwój przyszły powoduje, że dopiero później można liczyć na wartości typu zwrot z inwestycji, budowanie efektywności, budowanie konkurencyjności. Ale to wszystko wymaga po prostu czasu i dobrego zaawansowania tego projektu. Bardzo dziękujemy. No i teraz to samo pytanie. Nie wiem, czy chcesz, żeby Dawid powtórzył jeszcze raz? Co znaczy wdrożony system, tak? Okej, dobra. Także czas start. To jest dobre pytanie. Oczywiście myślę, że warto też na początku sobie z klientem jasno określić, co to znaczy wdrożony system. Nie tylko w kontekście właśnie działania technicznego i tego, że system się uruchamia, ale również jakie on korzyści ma przynieść w pierwszej fazie i w kolejnych etapach, bo też myślenie o tym, że system już pierwszego dnia czy też pierwszego miesiąca będzie dawał korzyści i będzie przynosił ogromne ogromne korzyści, no jest też trochę pewnego rodzaju mrzonką, dlatego że na początek ludzie muszą się przyzwyczaić do tego systemu, ale długofalowo jak najbardziej będzie to te korzyści ten system dawał. Natomiast trzeba jasno sobie określić, w jakim czasie chcemy te korzyści osiągnąć i to uważam, że powinno być zrobione na początku naszej przygody wdrożenia systemu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi w tych 3 szybkich rundach. Teraz przechodzimy do podsumowania. I tutaj panowie macie po 60 sekund. Oczywiście każdy z Was osobno, po to, żeby powiedzieć, dlaczego warto zagłosować na Was i dlaczego Wasze rozwiązanie, Wasze systemy ERP to są takie systemy, jakie chcieliby nasi widzowie zobaczyć podczas kongresu ERP na żywo. Trybuna czarna. Tadek, oddaję Ci głos. Masz 60 sekund, żeby podsumować nasz ERP Ring i zaprosić do kongresu. Tak, 60 sekund to trochę za krótko na podsumowanie że tak powiem, ciekawych tutaj tematów, które się rozwinęły. Natomiast tak, zapraszam do głosowania oczywiście przede wszystkim. Natomiast zapraszam do kontaktu ze mną, z naszą firmą, gdzie będziemy mogli pokazać, jak system Comarch ERP XL może korzystnie wpłynąć na Państwa biznes, jakie może przynieść korzyści długofalowo, jak można przeprowadzić proces wdrożeniowy w sposób przemyślany, bezpieczny i taki, który nie skończy się w taki sposób, jak była mowa na tym naszym case'ie, który był tutaj wspomniany na początku, czyli że po uruchomieniu systemu nie będzie on wykorzystywany. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do dyskusji i do poznawania naszej oferty, jak również systemu, który oferujemy, Comarch ERP XL. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. No i teraz to samo, Piotrze, 60 sekund. Taka kwintesencja, podsumowanie, dlaczego warto by było wybrać wasz system i spotkać się na żywo. Dobrze, dlaczego warto wybrać Microsoft Dynamics 365 Business Centra? Dlatego, że to bardzo zaawansowany technologicznie, nowoczesny, jeden z najlepszych na świecie system klasy ERP. To część pełnego środowiska One Microsoft, gdzie system ERP świetnie się komunikuje z używanym przez Was i Teamsy, i Outlookiem, Excelem, Wordem i cokolwiek tam używacie na co dzień. Generalnie to jest pierwsza rzecz. Po drugie, dzisiaj jest sfera, w ogóle czas AI. Ten AI pomoże Waszym użytkownikom budować po prostu super rozwiązania i korzystać z systemu tak, żeby on był efektywny. Po drugie, AI
zautomatyzuje, uprości i podniesie efektywność pracy w poszczególnych procesach, które dzisiaj są powtarzalne, żmudne i bardzo kosztowne. Także agenci AI pomogą Wam, asystenci AI pomogą Waszym użytkownikom. To jest clue i dlatego warto wybrać Microsoft Dynamics Business Central. A my, jako firma IT Integro, wiele lat na rynku, wdrożyliśmy setki projektów, jesteśmy wiarygodnym i skutecznym partnerem. Także zapraszam. Dziękuję za twardą walkę i pierwszy RP Ring. Ale pamiętajcie, sędzią głównym nie jestem ani ja, ani nawet Dawid. Prawdziwą władzę ma wyłącznie rynek, czyli Wy, nasi widzowie. Dokładnie tak. Macie równe 7 dni od premiery odcinka, żeby wesprzeć swojego faworyta i zdecydować, kto wejdzie do wielkiego finału, by powalczyć o tytuł ERP Champion 2026. Zasady są proste. Liczy się każda aktywność. Każde jedno wyświetlenie tego filmu na YouTube to 1 punkt, a każde polubienie lub reakcja zarówno na YouTube i LinkedIn to kolejne 5 punktów na nasze konto. Możecie uderzyć mocniej. Jeden głos w ankiecie na LinkedIn to 10 punktów, a merytoryczny komentarz pod postem to aż 20 punktów, które mogą zdecydować o wejściu do finału. Sumujemy głosy z naszych oficjalnych kanałów, linki w opisie. To Wy decydujecie, kogo oglądacie dalej. Ale pamiętajcie, dzisiejsze starcie w studio to zaledwie rozgrzewka. Wielki finał czeka Was na żywo na kongresie ERP Reframe 14 października w Warszawie w hotelu Novotel Airport. Koniec z suchą terią. Na miejscu spotkacie kilkudziesięciu wystawców, porównacie systemy ERP na żywo w jeden dzień i wybierzecie ten, który faktycznie zarobi dla Was pieniądze. Wpadajcie na kongres ERP.pl po agendę i bilety. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia na miejscu.